Do wszystkich burmistrzów i prezydentów lubiących betonozę się powinno budować miasto. Jestem w Porto. Raz, dwa, trzy, cztery. I w słońcu jak jest 30 stopni, tak w cieniu jest około 20. Budynki się tak nie nagrzewają, nie trzeba klimatyzacji nawet być w mieszkaniu. Stop w betonozie. Ja grałem w Diablo, z takich miejsc wychodzą potwory z piekła rodem. Dało mi się wejść na cmentarz, jest otwarty tylko do 17, więc w godzinach pracy ciężko mi tutaj przyjść, ale wyrwałem się chwilę wcześniej, żeby zobaczyć specjalnie. Trochę się różni od naszych. U nas są raczej takie małe groby, a tutaj królują takie małe mauzolea. Ja uwielbiam oglądać, jak w innych kulturach, w innych krajach wyglądają rzeczy inaczej niż w Polsce. Te małe mogą być pojedyncze, takie jak u nas, a te duże są rodzinne. Ten jest ciekawy, w stylu groty. Przypadkowo przy kościele też wyhaczyłem akurat młodą parę, która się żeni. Nie ma tylu gości, co u nas wielkie wesela. Maksymalnie 50 osób. Znalazłem jeszcze inny cmentarz. Wspaniały widok, panorama na miasto. Tylko że na te wieże się nie da. I trochę inaczej wyglądają te cmentarze niż nasze. Bardziej kompaktowe, są małe mauzolea. Sporo jest takich ścian, które zajmują też bardzo mało miejsca. To chyba jest na pokremowaniu, tylko taka wnęka. Wzgórze dookoła portu całkiem przyjemne. Jest gdzie chodzić na wycieczki piesze. O, tam w tle widzę nawet takie potężniejsze górki. Muszę później sprawdzić, jakie mają wysokości, jak się nazywają. Ale mieszkania z widokiem na cmentarz. A muzeum militarne, może sobie przyjdę później. Nie jest to najwęższy budynek w Porto, ale niewiele brakuje. Haciendy, bramy zdobione. Porto nie było zniszczone podczas wojen światowych, także dużo architektury się tutaj zachowało. Muszę się przedostać pod torami gdzieś na drugą stronę. A Google Maps nie ma tu przejścia, w ogóle nie ma ścieżki, drogi ani nic, ale jest ścieżka, istnieje. Można jej użyć. Wygląda jak średniowieczny trakt. A nie, Porto jest ze średniowiecza. To są średniowieczne właśnie drogi. To jest bardzo ciekawe zjawisko architektoniczne. Tam jest stary most kolejowy, dalej używany i obok niego zbudowali drugi most kolejowy. Który jest ładniejszy? Tamten z takimi zaokrągleniami, czy betonoza współczesna? Z dobrych informacji tej drogi też nie ma na Google Maps, ale wygląda, że idzie w dół. Ja chcę iść w dół, żeby dojść do rzeki. A tutaj też dobre mają widoki. A żeby było jeszcze ciekawiej, to na drodze tu są tory. Coś tu kiedyś jeździło. Bardzo ciekawe drzwi donikąd. I kto mi powie, co tu było? Wygląda jak kawałek mostu, ale ani na rzece, ani po drugiej stronie nie ma nic takiego. Albo zaczęli i nie skończyli. Odkryłem marynę w Porto, duża nie jest, ale całkiem ładne jachty. Dobra, tak już na zewnątrz Porto już tak nie jest aż tak spektakularnie, jak przy tych klifach przy centrum. Jest tu muzeum, nie wiem do końca do czego to służy. Trochę wygląda jak maszyna drukarska. Ale w sumie to może być zupełnie cokolwiek. Szedłem tak z godzinkę pieszo od centrum i to naprawdę już wioska się zaczęła. Wioska z sadami. Już też biedniejsi ludzie mieszkają. Co to za fura? Corsa sedan pierwszej generacji. Jakieś końcówka lat 80. Dobra, według aplikacji gdzieś na tym zadyfiu powinny być 2 hulajnogi elektryczne. No naprawdę wioska. Ludzie tu mają już pola, sady, lasy. Całkiem tu ładnie. Psy dupami szczekają. Godzina pieszo od rynku we Wrocławiu nie byłoby takich wiosek. W żadnym kierunku. Nie, według aplikacji gdzieś w tych chaszczach dobre 5 metrów w dół jest hulajnoga. Bo ktoś się wypieprzył. Jest dobrze, w jedną hulajnogę ktoś wyrzucił chaszcze i to kilka metrów w dół od drogi, także nawet jej nie wciągnę, jakbym ją znalazł. Tak, druga była na środku działki. Jakieś narkomani mieszkali, więc nie zapuszczam się. Dobra, jest jedna, jakieś 20 minut pieszo, ale trzeba przejść pod autostradą. Chyba jest przejście, także spróbuję. Oby ta hulajnoga to była, bo się tylko oddalam od centrum. Dobra, pod autostradą dało się przejść. Przy okazji można zwiedzić kościółek Quinta de Bonjoia. Zupełnie przypadkowo odkryłem urząd do spraw socjalnych z takim parkiem. Widok na Gaję w sumie, na rzekę i Duowro i na Gaję. Dobra, trochę jestem w ciężkiej dupie, jestem bardzo daleko. Tu znowu te 2 hulajnogi, jakby nie ma ich w ogóle. Nie wiem, czy one są gdzieś pochowane po mieszkaniach, kto się ukradł, schował do auta, ale nie ma ich na ulicy. A jestem bardzo daleko od domu. I nie ma innych hulajnog. Taksówek też za bardzo nie ma. Chyba muszę dymać z buta z powrotem. Zupełnie nieplanowanie dzisiaj doszedłem aż na dworzec kampanii, główny dworzec autobusowo-kolejowy w Porto, żeby się dostać do innych miast. Na długie dystanse jak do Lizbony na przykład.
No dobra, przy dworcu powinny być jakieś hulajnogi. Albo inny transport. Ale widać, że ten dworzec jest nowy. Co ciekawe, połowa peronów jest zamknięta. Jeszcze po prostu nie jest używane, bo nie jest takie zapotrzebowanie, więc wybudowali dużo większy dworzec niż potrzebują. Ale jakoś Portugalia nie sądzę, że się super rozwija. Ludzi raczej nie będzie dużo więcej. Mała korekta. Dworzec jest w sumie stary, ale mocno rozbudowany. Tam jest dworzec metro, dworzec autobusowy, też jeszcze perony kolejowe. Idę na mecz FC Porto w Pucharze. To jest druga czy czwartą drużyną chyba ligi, ale w Pucharze, półfinał Pucharu Portugalii. W sektorze, w którym kupiłem bilet na środku, nie było zbyt wiele wolnych miejsc, a w zasadzie było jedno. Ceny niewygórowane dla socios, czyli jakby ludzi opłacających składki, dla kibiców chyba po 5 euro bilety, dla ludzi z zewnątrz jak ja 15 euro. Całkiem spoko cena. Na Barcelonie raz byłem, no chyba po 70 euro były bilety. Jestem w Gaia przy japońskiej knajpie. Zobaczcie te ceny. 24 kawałki za 7 euro. Dużo taniej niż w Polsce. W okolicy przystanku Kamara Gaia jest parking za 2,5 euro za 12 godzin. We Wrocławiu niektóre parkingi tyle kosztują za godzinę. Zobaczcie, jak ktoś to genialnie zaprojektował. Małe zadaszenie nad oknami, powodujące, że nie nagrzewa się tak mieszkanie. Jestem w Gai, pierwszy raz widzę w dobrym stanie pralnię publiczną. Kilka już Porto widziałem, ale w bardzo złym stanie. W Gai pierwszą widzę i nawet w dobrym stanie. Wyraźnie ktoś jeszcze z czegoś takiego korzysta. Bezdomnie. O, to co za urbex. Gaia później była budowana niż Porto, gdzie budynki są w dużo lepszym stanie. Panorama na Porto. Same nowe budynki praktycznie. No powiedzmy, że ostatnie 50 lat. To trochę tak rozumiem, dlaczego w Porto są takie rudery. Ludzie nie chcą w tym mieszkać. Może wyprowadzają się do Gai, gdzie są budynki w lepszym stanie. I taniej jest. Porto jest bardziej popularne. Każdy zna Porto. Kto w Polsce słyszał o miejscowości, która się nazywa Gaia? Nikt. Przyszedłem tutaj do Gai zwiedzić największy park, który tutaj jest na mapie. No to jest ciekawe, jak u nas są sklepy mięsne, tak tutaj są sklepy rybne. Może nie jestem ekspertem od gotowania, ale wydaje mi się, że w Polsce nie ma za dużo sklepów rybnych. Boeira Garden Hotel 4 gwiazdki. Taki wjazd do swojej chaty mógłby mieć. No całkiem przyjemny ogród. No, całkiem przyjemnie, można sobie usiąść wśród zieleni z kawką. Jeszcze chcę znaleźć, bo tutaj w tym parku jest podobno największa butelka wina na świecie. Znaczy jest gdzieś ukryta właśnie za hotelem. Ach, marzę, żeby mieć taki pałacyk, hotel w tym zrobić. Piękne są takie wejścia, bardzo mi się podobają. A, dobra, widzę tą butelkę. To jest to coś zielone z tyłu. Dobra, jest lekkie rozczarowanie. Na Google Maps ma ocenę 2,9 i w zupełności rozumiem dlaczego. To po prostu artystyczna konstrukcja w kształcie butelki, ale nie jest ani szklane, ani wina nie ma w środku. Ale jest to na pewno ciekawy sposób, żeby ludzie tu przyszli i dowiedzieli się o hotelu, który tu jest. Gdyby ktoś przyszedł z tej strony, to nawet za bardzo nie wygląda jak butelka, tylko wielki walec przemysłowy. Tu nie wiem, albo kiedyś coś było, albo miało być, ale im nie wyszło. Jak widać, nawet wejście jest zablokowane, zabudowane, także nawet się do środka nie da wejść. Kto to wymyślił? Trust me, I'm engineer. What the fuck is happening here? Lacy są wszędzie. Miło polski język czasem usłyszeć. Widziałem policję na koniach, na motocyklach, na rowerach, ale na skuterze jeszcze nie widziałem. Nie wiem, czy wszyscy to widzą. Tu są 3 adresy w tym jednym wąskim budynku. Ale nie wiem, czy jeszcze otwarte. WoW, World of Wine. Bardzo polecane też miejsce w Gai. O, tu jakie butelki. Ciekawe ile kosztują. Zbiory. O, to jest śmieszne. Ugniatanie stopami. Jestem w winiarni Taylors. Tu jest ciekawostka. To są tory na wózki.
No, z winogronem prawdopodobnie, albo z butelkami wina. Pewnie już nieużywane. No, to jest ciekawe. Drewniany płaszcz, drewniany kapelusz. Myślałem, że to jest muzeum i sklepy. No, są sklepy z ubraniami, tu pewnie kawiarnia po prostu, ale tu nikogo nie ma, jestem tu sam. Chyba muszę dotować. Widzę normalnie pracowników w tych sklepach. Przecież tu nikt nie przychodzi. No to co? No mówiłem, jak się na to nadepnie, to wystają kolce. Tak było w Tomb Raiderze i w Indianie Jonesie. Ruszasz. Oh, write or draw about what makes you move. Okej. Piękny egzemplarz. Słyszałem legendy, że niektórzy montują drewniane klocki hamulcowe. I tu są też drewniane tarcze. Ale na tańsze butelki widzę od 11 euro. Rozsądne ceny, każdego stać. A szybko nakręcę, chciałem spróbować 40-letniego wina. I kosztuje 19 euro za kieliszek. Ale powiedział gość, że dosłownie zamyka za minutę, właśnie zamyka. I no nie wyda mi tego wina, bo po prostu już chcę iść. Ale to co może zrobić, to nadać mi po prostu shota za darmo, żebym sobie spróbował i wróci po prostu jutro albo innego dnia. Także nalał mi. Spróbowałem tego 40-letniego wina. Wyborne, naprawdę. Teraz dopiero rozumiem, dlaczego ludzie się tak fascynują winem. No, sam piję wino, ale zawsze takie piję z marketu. I teraz pierwszy raz w życiu zrozumiałem, dlaczego ludzie kupują bardzo drogie wina i się tym delektują. Naprawdę wyborne. 19 euro za kieliszek. A zamówiłem 20-letnie wino od Sandemana. Wyborne. 12 euro za kieliszek. Ale dobre. Gaja pije 20-letnie wino z widokiem na Porto i rzekę Douro. Jest całkiem przyjemnie. O, żeż, jakby ten Ponte Luis I most. Zobaczcie, co odkryłem. Kto dałby radę wejść tymi schodami technicznymi na górę? O, masakra. To jest wspaniałe, ludzie sobie przychodzą tutaj na skarpę, na widoki, puszczają muzykę, nawet niektórzy tańczą, to się nie ostrzy. Piękna jest ta ścieżka po stronie Gai, spacerowa. No tam się fajnie zwiedza, można oglądać XII-wieczne katedry, kompletnie nikogo tu nie ma. Wąskie uliczki nocą. Nie wiem, czy chciałbym w czymś takim mieszkać, ale bardzo ładnie to wygląda, klimatycznie. Ten budynek też może kandydować do miana jednego z najwęższych w mieście. A strumyczek pośrodku osiedla, bardzo ładny. Kamienie wyglądają naprawdę jak miały 1000 lat i prawdopodobnie mają. Jestem Matosinhos pod Porto. Apartamentowce przy plaży. No, plaża jest tu naprawdę wielka. Bardzo długa, bardzo szeroka. Aż bym powiedział, że nawet za szeroka jest ta plaża. Ale tam no, ładne widoki mają z budynków. Matosinhos się bardzo szybko rozwija. Bardzo dużo nowych budowli też powstaje. Podobno ceny bardzo szybko tutaj rosną apartamentów. Ale tak poza plażą to w sumie to chyba nie ma tu za bardzo co robić. Jest też trochę daleko od Porto. O ile się nie mylę, to metro jedzie chyba 40 minut aż. Pierwszo tu szedłem ponad 3 godziny. No, bardzo ciekawy efekt wstecznej fali. Rzeka płynie w tamtą stronę, w stronę oceanu, ale wiatr jest taki przy rzece, że idzie w drugą stronę niż rzeka biegnie. A jutro, 25 kwietnia, na Dzień Niepodległości chyba mają Independent Day i z tego powodu przyozdabiają różne płoty. Tutaj na właśnie popularny motyw, widziałem to już wcześniej parę razy. Pistolety z kwiatkami, takie z kartonu. Bardzo ciekawie to zrobili. Właśnie wszędzie z kwiatami. Pistolety z kwiatami. No tu następne. Tu się ktoś postarał. Papierowe kwiatki. No ale tu ktoś zrobił wielką giwerę. Kolejne bronie. No to już więcej kwiatków też porobili. Ładnie wygląda. Papierowe kwiatki. Niektóre budynki są naprawdę raz, że ukryte, z ładnym widokiem. Chodzę już któryś raz obok tego budynku, jeszcze ani razu nie widziałem, że tam się jakieś światło świeciło. To jest w miarę nowy budynek. Współczesny w każdym razie. I za bardzo widzę też, żeby tam dojście było jakieś sensowne. No, Porto nocą, parę minut przed północą, no nawet się rymuje. Super nowy, no niewiele się dzieje.
Bardzo mało knajp jest otwartych, nie ma ludzi. Lokalsi mi mówili, że w Liberty dzień jest i w zeszłym roku był pokaz fajerwerek, dlatego idę tam do Gai na punkt widokowy z widokiem na Porto, ale tak nie za bardzo widzę ludzi na ulicach, nie wygląda jakby coś miało się dziać. No nie, jest 13 po, dopiero teraz się fajerwerki zaczęły. Co to za oszukaństwo? A byłem w dobrym punkcie widokowym. No ptaki jak się boją wystrzałów, uciekają. Dzisiaj jest obchodzony Dzień Wolności w Portugalii. Także tu dzień wolny od pracy, dużo osób się zwaliło na ulicy, odpusty, stragany, dużo muzyki na żywo, grajków ulicznych. Jeszcze tutaj specjalnie przyszedłem w ciągu dnia nakręcić to wejście. No, niesamowite. Kiedyś można było robić takie rzeczy. Kawałek mostku, żeby wejść na osobne piętro z osobnym wejściem. W obecnych czasach nikt by nie pozwolił mu na budowanie czegoś. To jest fantastyczne. Szybki rzut na budynki w Starym Mieście. Bardzo typowe dla Porto. Budynki z kamienia zimnej... ale wygłoście. Budynki z kamienia nieogrzewane, zimne, bardzo dużo muchu, wilgoci, wąskie, często zaniedbane. No, tutaj trochę w lepszym stanie już. No nawet jeden jest taki nowy. Nigdy dość nagrywania starego tramwaju w Porto. Ciekawe co tu było, wygląda trochę jak zamek warowny. Straszny stan. Dużo pokoi, hotel bym zrobił. Tu jeszcze ciekawa część Gai, jeżeli tam jest centrum, tu już jest tak parę metrów poza. Bardzo zielono, wcale nie jest zabudowane. Gęsty las, dopiero tam dalej są apartamenty. No, ciekawostka, znalazłem lądowisko dla helikoptera w Porto na rzece, nawet jeden helikopter jest. A dobra, znalazłem. Loty widokowe. No, ewidentnie brakuje z Porto do Gai transportu dla ludzi. Ok, jest tam most dla samochodów, ale nim nie można iść pieszo. Tam już daleko widać ocean. Nie ma żadnego transportu. Nie ma nawet żadnych małych łódek, żeby się przeprawić z jednej na drugą stronę. Jedyna opcja dla pieszych to jest na moście domu Luisa I, który jest tak daleko, że aż stąd go nie widać. Jedyna opcja to praktycznie tylko wrócić się gdzieś tam daleko, samochodem przejechać. Odkryłem tajemnicę przejścia na dół. Jest bardzo duży teren, gdzie można by sobie podokować łódeczki. Ale nikt z tego nie korzysta tutaj. Tam by się fajnie mieszkało. Jakby było w lepszym stanie i nie... A dobra, wygląda jak opuszczona rudera. No, są trochę bardziej zadbane. Zejdę sobie do jednego takiego. Jak tu wąsko. Śmierdzi moczem. Można by z tego zrobić przystań na łódki. Raczej nie ma takiego zapotrzebowania. Wreszcie trochę bardziej zadbana część, to już blisko ujścia do oceanu. Tak widzę, że za wyremontowane mieszkanie około 60 m2, dwa pokoje w centrum Porto z widokiem na rzekę, to tak trzeba dać z $500 000 euro. Dałoby się nawet za 400 000 euro kupić może do jakiegoś lekkiego odświeżenia. Tych ruder nie ma za bardzo na sprzedaż. Znajoma z Madeiry mi mówiła, że często są jakby problemy właścicielskie. Ludzie wyemigrowali z Portugalii, nie było za co żyć, nie było pracy i gdzieś tam kolejne pokolenia pozmieniały się nazwiska i mają problemy, żeby udowodnić, że to ich gdzieś tam przodkowie byli właścicielami tych budynków. Puszczone budynki, nie wiadomo kto jest właścicielem. Pewnie jeszcze jakiś czas minie i miasto to przejmie. No nie, przodem dobre kilkaset metrów niestety nie było drugiego ładnego wyjścia. Tu jest tylko takie. Ale ktoś tam z wędką jest, będę musiał komuś przeszkodzić. Niestety tam się nie da już dojść. Chyba że wpław i wyjść tą drabinką.
No dobra, trzeba wyjść tędy. Dobra, udało się wyjść. Są tutaj stare takie właśnie do przymocowywania statków. Ciągle się zastanawiam, jak wyglądało Porto kilkaset lat temu, jakby gdzie była ta największa marina, ten największy port. To wyglądało tak, że oni po prostu pływali do tej rzeki, zatrzymywali się na środku rzeki i spływali łódkami i jakby nie było jako takiego docelowego portu. Ale tutaj bliżej już oceanu. O, ładne apartamentowce pobudowali, naprawdę ładne. Podobają mi się. Sprawdzę później cenę, ale też pewnie 500 000 euro za 2 pokoje.